Cześć, dzisiaj sobie obejrzymy może troszeczkę z tych storczyków, wiadomo dużo ich nie mam, później się jeszcze jakieś nowe pokażą, ale przejdźmy do update'u. Ostatni był bardzo dawno i tak, to jest nowy egzemplarz, wiadomo zwykły Phalaenopsis, ale tak, jeżeli chodzi o tego Phalaenopsisa, to jak zaczynałem swoją przygodę ze storczykami, on mi właśnie towarzyszył, gdy bawiłem się w te całe cuda z internetów, czyli te skórki z bananów do storczyków, że rzucisz skórkę z banana i w ogóle będzie eksplozja, w ogóle niesamowity cud i nie wiadomo co jeszcze. I jak się okazało, no długo nic nie było, dopóki nie nawoziłem go normalnym nawozem syntetycznym do storczyków, to widziałem dużą różnicę. Bardziej pozytywną niż jeżeli chodzi o nawóz z banana. No i tak. Moje storczyki są jakie są. Zapominam je podlewać. Ale żyją. Jeszcze nie umarły. Nie wiem. Za szybko mi tu przesychają. I tutaj tak. Jeżeli chodzi o ten złamany pęd, no były dwa kwitnące pędy, no właśnie bardzo szkoda. Zakładałem roletę i ja taki jestem bardzo inteligentny, że ja tego storczyka nie zabrałem, gdy ja zakładałem roletę. I nie wpadłem na to, już taka druga sytuacja w życiu, i nie wpadłem na to, że ta roleta może spaść jak teraz, jakiś czas temu, złamać mi storczyka. Został tylko jeden pęd, został ten pęd z jednym kwiatkiem, z jednym kwiatuszkiem, a reszta poszła w śmietnik, niestety. I co ja potem? Potem coś tu przestawiałem i gdzie został ten pęd z tym jednym kwiatem, to ja jeszcze raz to złamałem oczywiście. I zrobiłem tak jak sprzed lat, przynajmniej miałem taką nadzieję, że to się uda jak sprzed lat, że zakleję to i to się jakoś zasklepi, jakoś zagoi i że będzie kwitł storczyk dalej. Bo kiedyś jak już miałem tego złamanego storczyka, to zakleiłem mu ten pęd tym plastrem, tylko że on nie był cały złamany, tylko w większości. Czyli tam jeszcze się coś leciutko trzymało. Ale zakleiłem go plastrem i mówię wam, że kwitł. Dalej, jakby nigdy nic się nie stało, po prostu się to jakby zagoiło, zrosło. Nie mam, no zagoiło się po prostu. A tu nie dało rady, to po prostu zaschło, musiałem wyrzucić. No trudno, to się zdarza. Storczyk na spokojnie po prostu sobie później poradzi. Ale do tego storczyka mam wielki sentyment, konkretnie do tego, bo dużo na nim testowałem i z nimi się ciągnęła ta przygoda ze storczykami. Później go wystawiłem na klatkę schodową, bo w poprzednim miejscu po prostu miałem dużo więcej lepszych storczyków, takich bardziej okazałych, a to przecież taki zwykły Phalaenopsis ze sklepu. No to go dałem na klatkę schodową, potem o nim zapominałem i on tak cierpiał, aż zakończył swoje życie. Kończył swoje życie. A gdy już go chciałem zabrać stamtąd, bo już była dozgodna taka okazja, żeby go wziąć do mieszkania, żeby go tam się już nim dobrze zaopiekować, żeby go przyjąć, no to wszystkie kwiatki z klatki schodowej zniknęły. No tak po prostu same zniknęły. No dobrze, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o storczyki, tu jeszcze jest Sabotek Paphiopedilum, ja mu się staram. On stoi na alokazji, Frydek, która jeszcze ma przędziorka, ale o wiele mniej niż wcześniej. I jak podlewam alokazję, to przez storczyka, żeby on miał cały czas wilgotno. Jeżeli chodzi o motylnika, na razie stoi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, nie ma żadnych dziwnych oznak, że coś mu jest nie tak. To jest taka tacka. Jeżeli chodzi o też tego storczyka, zaraz do niego przejdziemy Brassia, który lubią stałą wilgotność podłoża, czy taką zwiększoną, to leję po prostu tutaj do tacki i to wszystko idzie do góry. No jak gąbka działa. Wszystko pobiera ładnie wodę. Jeżeli pamiętacie tego storczyka, gdzie większość odciąłem, bo wszystko było pognite i bulwy zaczęły gnić, tutaj jest ta nowa pseudobulwa, która będzie wypuszczała później korzenie, przynajmniej mam nadzieję, bo stan storczyka się troszeczkę pogorszył, że tak to powiem.
ale czekam aż wypuści te korzonki, żebym mógł pobierać wodę. I mam jeszcze taką nadzieję po prostu, że coś z tego będzie. Ale i tak, jak znajdę storczyka Brassię w markecie, to sobie kupię, bo ja bardzo lubię tego storczyka. A chciałbym się doczekać kwiatów, tak? A nie czekać, aż on się zregeneruje. A jak on się zregeneruje, no to będę mieć dwie Brassie. Gęstsze, więcej kwiatków, bla bla bla, same korzyści. I tak, tutaj mam kolejnego storczyka z Leroy Merlin, którego jeszcze nie przesadziłem z tego podłoża. No cóż. I to jest w ogóle... Tam ziemia. Ziemia się nasypała. Nie pisze, co to jest. Nie pisało. Storczyk podobny do Miltoniopsisa, czy do jakichś innych tych o drobnych kwiatuszkach. Ja wam... I bardzo ładnie pachnie, dlatego go zabrałem. Tutaj wam gdzieś wkleję fragmencik z tego, jak kupowałem. Też drogie aż tak nie były, bo pamiętam, że były po 70 zł i tak dalej. I teraz przejdziemy do najciekawszego przypadku. Chciałem sobie zrobić prezencik do nowego mieszkania i kupiłem sobie storczyka Asian Coral Phalaenopsis, który ma bardzo ładny taki koralowy odcień. Coś między takim łososiowym a różowym. I tak, ja mu zrobiłem warunki ekstremalne, bo najpierw go bardzo przesuszyłem, potem go znowu troszeczkę, powiedzmy, normalnie podlałem i dla niego to było zbyt szokujące doświadczenie. Czyli wiecie, najpierw bardzo mocne przesuszenie, po prostu zapominałem o nim. Później znowuż moczenie i dla niego to już, tak wiecie, dla bardzo przesuszonych korzeni to nie jest korzystne. Jeszcze była wtedy zima, zaczynała się zima, ja tak jak najbliżej okna i on dotykał się właśnie z tym wszystkim, co tu jest, rantem okna. I dodatkowo było zimno, bo to potem dopiero tutaj zacząłem dotykać i patrzę, kurczę, jakie to jest zimne. No. I przestopował, potem gdy się zaczynała wiosna teraz, budziły się tutaj gdzieś oczka w pędach, gdzie były pędy kwiatowe, tutaj. I ja myślałem, że on będzie chciał kwitnąć. No i po jakimś czasie patrzę, a tu wychodzą takie no malutkie baby storczyki, keiki. Ja jeszcze poczekam, aż te korzonki będą większe, aż tych korzeni po prostu będzie więcej, czy będą troszeczkę dłuższe. Ja sobie, słuchajcie, może tak przytnę i włożę te dwie sadzonki naraz do jednej doniczki, żeby tych doniczek nie było aż tak dużo. Parę sztuk oddam, no bo aż tak dużo storczyków nie potrzebuję. Matka się regeneruje, wypuszcza nowy liść, to dobrze. Gdzieś tam jeszcze trochę tych korzonków zdrowych ma, to i tak nie dręczę. Daj mi troszkę nawozu, żeby było, gdy wypuszcza nowe listki i nowe struktury, to wolę jej dać nawóz. I niech ona mi się spokojnie regeneruje. Ale ja się bardzo cieszę, że mam keiki, bo powiem wam, że jak miałem naście lat i rozpędzałem się w storczekach, to właśnie marzyłem o tym, żeby mieć keiki, bardzo marzyłem o tym. Tylko nie miałem na celu stresowania i dręczenia storczyków, no to nie. Ale ja się bardzo cieszę z tego powodu. Potem jeszcze porobimy gdzieś jakieś takie filmiki, gdzie ja tu odcinam, sadzę i tak dalej, i tak dalej. Tylko mówię, poczekam, aż będą miały troszeczkę dłuższe te korzonki. Wtedy je posadzimy, żeby one nie stały tutaj nie wiadomo ile na tej matce, no bo wiadomo, ona ją fizycznie osłabiają. Tu jest jeszcze jeden Phalaenopsis, ma bardzo, bardzo ładny wzorek na kwiatkach. I co jest z nim nie tak? Mój brat, gdy go kupował, nie zauważył, że tutaj jest odcięty pęd kwiatowy. I tak, ja nie wiem, czy ten storczyk potem postanowi umrzeć, czy on jednak wypuści gdzieś tu keiki na pędzie kwiatowym, bo też miałem sytuację, gdzie storczyk Phalaenopsis wypuszczał gdzieś tu po bokach, obok rozetki. Normalny kolejny pęd, odnóżka i normalnie wszystko rosło. Tylko kiedyś, jak właśnie zakupiłem takiego storczyka, gdzie miał tutaj, ja o tym jeszcze wtedy nie wiedziałem, gdzie była taka sytuacja, że tu był pęd kwiatowy, no to on mi po prostu za jakiś czas po prostu padł. Nie wiem jak będzie z tym, ten się na razie bardzo dobrze trzyma. I bardzo długo ma kwiaty.
I tych pochorowanych storczyków, czy tych słabszych już nie trzymam w gablotce, tam. No bo jednak tam było to na czas uprawy sadzonek papryki, pomidorków i tak dalej, bo wiadomo, to było za ciemno i też nie chciałem tu wszystkich pchać tych roślin. No i teraz rośliny będą musiały, storczyki i inne te słabsze, będą musiały sobie poradzić tutaj na parapecie. Zresztą też chcę je widzieć. No i denerwowało mnie tam, że tam była lampa, kabel, to, tamto, więc już to zdemontowałem. I będą musiały sobie radzić tutaj. Oczywiście to widać, ile tu jest miejsca. To jest bardzo dużo miejsca, wiadomo. Ale ja sobie jeszcze gdzieś tam poupycham to wszystko i będzie. To są słoiki, gdzie wszystko bardzo długo stało i dalej stoi. Ale ładnie są wybarwione, powiem wam, te listki, te sadzonki. Później się gdzieś na to znajdzie miejsce. Na to wszystko. Tutaj z Cindapsus też. Sadzonka się jakoś tak nie przyjęła, ale to jeszcze nie szkodzi.